Cześć, witam Was serdecznie w 212 już vlogu. Dzisiaj będzie o wymianie zaworków. W sumie pierwotnie jechałem tam do wymiany wężyka, który pękł do baterii, wężyk do baterii. Bo wężyki, nie wiem czy wiecie, powinno się tak maksymalnie co 5 lat wymieniać. Na pewno trzeba je kontrolować, jak się stają już sztywne, matowe, to trzeba już myśleć o wymianie, nie czekać aż wyszczeli, a wężyk potrafi się rozerwać na pół, czy wyrwać po prostu dziurę i pełnym ciśnieniem wtedy woda sobie leci. Tak jak powiedziałem, pierwotnie pojechałem tam do wymiany wężyka, ale okazało się, że trzeba wymienić 2 wężyki, a przy okazji zaworki, które tam były, od lat nie były ruszane, były tak potwornie zakamienione, że po prostu ani drgnęły ani w prawo, ani w lewo. No i tam ustaliliśmy, że te zaworki też od razu wymienię na nowe. Także miałem tam w sumie wyszło, że jeden wężyk miałem wymienić, wyszło, że 2 wężyki i 3 zaworki. Żeby wężyki wymienić, musiałem zdemontować baterię całą, bo inaczej nie było możliwości wymiany tych wężyków. No i te zaworki, czyli od zmywarki zaworek, od ciepłej i zimnej wody. Taka mała, kompleksowa robótka. To akurat dobrze miałem zaworki, bo przeważnie takie wężyki, zaworki, takie drobiazgi mam na samochodzie, żeby z każdą pierdółką nie jeździć gdzieś po sklepach, po hurtowniach, tylko po prostu zrobić to na miejscu klientowi, jak coś wyskakuje. Także co, zapraszam do oglądania. Oczywiście wszystkim bardzo dziękuję za subskrybowanie, za komentowanie, za łapki w górę i nawet za te łapki w dół. Każda łapka się liczy, każda robi zasięg. Tu żartuję oczywiście, ale wszystkim bardzo dziękuję, że tworzycie ze mną ten kanał, że powolutku, ale się rozwijamy. Ja ze swej strony mogę Wam zapewnić, że będę się starał co tydzień wrzucać nowy materiał. Dla każdego może będzie coś dobrego. Także co, nie przedłużam, życzę miłego oglądania i widzimy się jak zawsze za tydzień w niedzielę przy kolejnej pracy. Trzymajcie się, cześć. No hej, moi drodzy, dzisiaj sobie pojedziemy wymieniać zaworki. Standardowe zaworki, te co są pod bateriami, bo tam się nie okręcają, czy są zakamienione. No nie wiem, tam klient mi powiedział, że ma do wymiany zaworki i chyba jakiś wężyk, także nie spodziewam się jakichś tam niespodzianek, chyba że to zawsze jest jakieś ale. Może być tak, że te rury w środku nie są umocowane, często tak bywa. No i gdzieś tam kolanko czy te wyjście nie wychodzi za ścianę, nie ma jak skontrować i wtedy robi się, że tak powiem, problemik, ale miejmy nadzieję, że tak nie jest, choć coraz częściej tak bywa i wtedy jest naprawdę spory problem z wykręceniem, bo jak jest jeszcze zakręcone na pakuły i to porządnie tak i tam nie ma jak skontrować, to jest ryzyko urwania. Jeszcze nie jest rura starowa, tylko powiedzmy, nie wiem, Pexa czy miedź i to nie jest zamocowane w ścianie, tylko lata sobie, to wtedy jest ryzyko ukręcenia tej rury, tego wszystkiego. A już najgorzej, jak są te nieszczęsne klejone rury, wtedy to już jest całkiem porażka, tragedia, Armagedon. Zobaczymy, co tam jest, bo naprawdę nie wiem, tylko wiem, że trzeba zawory wymienić, ale jak będzie, jak zawsze okaże się
na miejscu, także co, jedziemy i widzimy się na miejscu. No, jesteśmy na miejscu, tutaj właśnie te wężyki, które będziemy wymieniać. No i oczywiście do tego jeszcze dojdą zaworki. No, zaworki oczywiście wszystko nówka, nieśmigana. Także sobie przygotuję najpierw te zaworki, czyli owinę gwinty, założę rozetki, tak żeby mieć wszystko przygotowane i później tylko to poprzykręcać, zamontować. Te zaworki są z filtrami, tak tutaj nie wiem czy widzicie, także każdy brud te filtry będą wyłapywać, zawsze je można wyczyścić, no żaden tam syfek z wody nie pójdzie do baterii. Czyli wszystkie zaworki sobie przygotuję, czyli są 2 3/8 i 1 3/4 do zmywarki. No i tak jak już wiecie, ja to tylko używam tej nici. Od lat jej używam i jest już sprawdzona na wszystkie sposoby, także no, niektórzy lubią jeszcze pakuły, używają pakuły. Ja tak jak zawsze mówiłem, ważne, żeby uszczelnić tak, żeby nie ciekło, czy to są pakuły, czy nić. Jedynie czego tam nie uznaję specjalnie, to taśmy teflonowej, chociaż tam na jakieś drobne robótki może być, ale generalnie ja tej taśmy nie używam. Także mamy zaworki przygotowane i teraz zabieramy się do demontażu. No, tutaj zacznę od oczywiście baterii i wężyków, bo i tak trzeba to zdemontować, wypiąć baterię, żeby te zaworki powymieniać. I tutaj sobie podłożyłem jakiś ręcznik, bo tam zawsze z wężyków troszeczkę tej wody pokapie, poleci. Nie jest to jakieś tam wielkiej ilości, ale no zawsze lepiej podłożyć, żeby gdzieś tam na meble nie poleciało. No jeden zaworek mamy, znaczy jeden wężyk mamy odkręcony, teraz drugi i tam z boku właśnie schowany jest trzeci, to tam jest podłączona zmywarka. No i tu jak widzicie, zresztą później lepiej będzie widać, no te wężyki były w opłakanym stanie. No tutaj muszę całą baterię rozbroić, ten ciężarek, bo tu wyciągana wylewka była od tego węża. Oczywiście trzeba odkręcić, zdemontować. No żeby całą baterię móc zdemontować, no trzeba rozebrać wszystko do pierwotnego stanu, że tak powiem, przed założeniem. A potem oczywiście to wszystko będziemy musieli poskładać. No i teraz tu od spodu musimy tą śrubę mocującą wykręcić. Tu akurat jest taka tuleja, także przez tą tuleję przechodzą wszystkie wężyki. No troszeczkę trzeba się naszarpać, pokombinować, żeby to powyciągać te wężyki, no tą tuleję generalnie ściągnąć. No ale skoro się założyło, to i się ściągnie, no stara zasada.
No, trzeba oczywiście uważać, żeby tam nie uszkodzić tych przyłączeń przy baterii. Na wężyki nie ma co zwracać uwagi, bo i tak idą do wymiany. Jak widzicie, ta tuleja, przez tą tuleję przechodzi wszystko, przez środek. No i generalnie trzeba to wszystko jakoś zdemontować, żeby wyjąć baterię ze zlewu. Nieraz jest tak, że wężyki można wykręcić nie demontując baterii, no ale w tym przypadku tutaj to nie bardzo zdało egzamin, czyli trzeba było zdemontować całą baterię. No i mamy to odkręcone. Jeszcze uszczelka i podkładka, to samo trzeba to zdjąć. Tam, jak zobaczycie, dość dużo tego jest przy samym tym gwincie, dlatego też tak ciężko wychodziło. No i teraz możemy baterię wyjąć ze zlewu. Jak widzicie, mamy zdemontowane. No, jak widać, te wężyki, delikatnie rzecz ujmując, są w opłakanym stanie. No, lata swojej świetności dawno mają za sobą. I ten właśnie, co taki, zaraz tutaj zobaczycie, po prostu tutaj go rozsadziło i woda sobie leciała. Tutaj lekko sobie poluzuję. Tu można kluczykiem, bodajże 11 też to akurat miałem kombinerki pod ręką, ale kluczykiem 11 można spokojnie też to odkręcić. No i teraz ten wężyk wykręcamy, zresztą drugi też wykręcimy, bo to już jak wymieniać, jak już jest zdjęta bateria, to najlepiej w komplecie wymieniać. Ale ten wężyk to jest tragedia. No i ten drugi też, on co prawda nie ciekł, ale jak widać, no niewiele już mu brakowało do tego, żeby też się rozszczelnił rozpad. Także wężyki mamy zdemontowane. Tak widzicie, też ktoś przy montażu go trochę splaszczył, nie wiem czemu. No i tutaj mamy nowe wężyki. No i tutaj wystarczy przykręcić do oporu ręką. Tak naprawdę nie trzeba jakimiś kluczami dokręcać, dociągać. W niektórych bateriach nawet nie jest to zalecane, a więc zakazywane. Także tutaj ręką do oporu dokręcić w zupełności wystarczy. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie przegiąć, nie złamać tego wężyka. No i tu mamy baterię przygotowaną, ale jej na razie nie będę montował, żeby mieć lepszy dostęp do zaworków, które będziemy teraz wymieniać. Sobie ręcznik zabiorę. No i teraz bierzemy się za zaworki. To na razie na bok wszystko, żeby nie zginęło. I teraz tak, musimy jeszcze wąż od zmywarki odkręcić. No jak widzicie, nie jest tutaj za wygodne miejsce do pracy, no ale odpowiednie narzędzie, troszeczkę powyginać palce, ręce, dłonie i wszystko da radę wykręcić. No i to mamy wykręcone. Teraz możemy brać się za wykręcanie zaworków. Tutaj generalnie się najpierw wziąłem za ten od zmywarki na końcu zaworek, ale powiem Wam, że no troszeczkę mi przeszkadzały te wcześniejsze zawory. Także dobrze jest właśnie w takich przypadkach zacząć od zaworów najbardziej wysuniętych. Potem jest większe pole manewru dla klucza do tego
ostatniego zaworu. Tutaj co prawda też mogłem zdemontować syfon, odpływ, też by było łatwiej demontować i montować zaworki, no ale nie było też jakiejś tam tragedii z tym demontażem tych zaworów. Także jeden zaworek mamy wykręcony, jeszcze dwa nam zostaną. No i teraz drugi zaworek i teraz będę miał więcej miejsca właśnie na klucz do wykręcenia tego ostatniego od zmywarki zaworku, bo tak jak mówię, no tutaj przeszkadzał ten zaworek w obracaniu kluczem, no nie było jakiegoś tam pola manewru. No i teraz tutaj no mam jak ten kluczem jako tako obrócić, bo mi nie blokuje właśnie ten zawór. Co prawda, jak widzicie, no dość ciężkawo to idzie, ale najgorzej to jest właśnie zruszyć ten zawór. Później to już jak on się ruszy, to już potem dalej idzie gładko. No, generalnie mamy zawory stare zdemontowane. No i teraz możemy montować nowe zaworki. I tutaj właśnie też w odwrotnej kolejności, ten co ostatni wykręcaliśmy, teraz pierwszy przykręcam i w odwrotnej kolejności to przykręcam jak wykręcałem. Ile się da, ręką dokręcam, później kluczem czy jakąś żabką po prostu to dociągam. No jak widzicie, tutaj bardzo mało miejsca, jest niewygodnie, ale daliśmy radę. No i teraz kolejny zaworek. Tutaj już pójdzie łatwiej. No i tak jak mówię, no w sumie mogłem te kolanko białe wyciągnąć z tego wejścia, z tego wyjścia, które tu wychodzi ze ściany. Też bym miał no, lepszy dostęp, no ale w sumie nie wiem czemu tego nie zrobiłem. No, teraz tak jak to składałem, montowałem, tak popatrzałem, to no, utrudniłem sobie trochę pracę tutaj. No ale dałem rady, przykręciłem, no i teraz ostatni zaworek. I tutaj pod rurą, także tu jako tako jest miejsce. No i tutaj w sumie powiem Wam, o jeden obrót za dużo zrobiłem, żeby to dociągnąć, wyprostować do góry. Mam taki
właśnie specjalny klucz, który ułatwia, jeśli jest miejsce, właśnie dokręcanie albo wykręcanie takich opornych zaworów. Tak? Jest bardzo przydatne, nakręca się na gwint zaworku i wtedy się albo dokręca, albo właśnie przy wykręcaniu, szczególnie jak są zapieczone zawory, fajna rzecz. Także zaworki mamy przykręcone, teraz możemy zamontować ten wąż zasilający do zmywarki z powrotem. No i potem zostanie nam jeszcze zmontować z powrotem całą baterię. No ale najpierw oczywiście ten zawór do zmywarki. Znaczy wąż do zmywarki. No i tutaj takimi szczypcami dociągam. No tutaj jak gdyby było więcej miejsca, to wystarczyłoby ręką mocniej dociągnąć. No tutaj nie ma za bardzo pola manewru, także trzeba się posiłkować czasami jakimś kluczem. Także to mamy dokręcone i teraz montować tą baterię z tymi nowymi już wężykami. I tutaj zakładam tą podstawę baterii. No i teraz wężyki i ten wąż od tej wyciąganej wylewki na końcu, bo on jest najwęższy. Także to mamy i teraz idziemy pod zlew, to wszystko skręcić ze sobą, tak żeby ta bateria gdzieś tam sobie nie latała. Tutaj zaczynamy od oczywiście podkładki gumowej, uszczelki, no i tego metalowego pierścienia. Czyli najpierw idzie uszczelka, czy tam ta podkładka gumowa, potem ten pierścień metalowy, a później dopiero będziemy zakładać ten czpień, tą śrubę, którą będziemy dokręcać. No i tutaj też przekładamy to wszystko przez te odejścia i na końcu ten wąż od wylewki. On jest najwęższy, tylko tutaj trzeba uważać, żeby go po prostu gdzieś tam nie załamać, nie złamać. I delikatnie to przekładamy i ten pierścień z uszczelką mamy założone, potem jeszcze właśnie tą całą nakrętkę, która mocuje tę baterię ze zlewem. Tutaj podobnie, najpierw wężyki, najpierw jeden, potem drugi. No i teraz ten wężyk od tej baterii, od tej słuchawki, znaczy wylewki wyciąganej. No i teraz tam jeszcze przez te przyłącza przekładamy i możemy przykręcać. Tymi szczypcami właśnie, co przykręcałem wąż od zmywarki, on jest idealny też właśnie do przykręcania baterii. Także dociągamy to tak z umiarem, ale solidnie i baterię mamy zamocowaną. Teraz przyłączę do tej właśnie do węża od tej wylewki, czyli przykręcamy tam, tu jest akurat na klik do tego węża, tylko przykręcić właśnie to i wąż wpinamy, wciskając, on się sam automatycznie blokuje. To jest, powiem Wam, dobre rozwiązanie. No i tutaj tylko wciskam, on tam takie kliknięcie jest i wąż jest podłączony. No i oczywiście ciężarek na wąż to jest po to, żeby tam się ładnie z powrotem chowało.
Ten ciężarek montujemy w miarę jak najniżej tego łuku, który tutaj widzicie na tym wężu. No bo jak wyżej się też wyżej można dać, tylko po prostu mniej się wyciągnie wylewkę, a im się niżej da, tym bardziej wylewkę można wyciągnąć. To jest akurat na śrubki skręcane, są niektóre takie na pierścienie też. No i teraz pozostanie podłączyć wężyki do zaworków. No i tutaj, tak zawsze mówię, trzeba zwracać uwagę, która jest ciepła, a która zimna woda, żeby potem, nie woda, gdzie jest oznaczenie na zimnej, żeby nie leciała gorąca. Także tutaj na to zawsze, przynajmniej ja zawsze zwracam uwagę, żeby nie pomylić tych przyłączy ciepła, zimna woda. No i to jak widzicie, jak się dokręca wężyki, te wężyki się czasami jak się dokręca obracają same, to wtedy przy tym, gdzie było zaprasowany ten wąż, złapać kombinerkami, żeby się wąż nie obracał i wtedy możemy te wężyki dokręcić do zaworku, dociągnąć i mamy pewność, że nam się ten wąż nie zwinie, nie załamie. Na to też trzeba zwracać uwagę, bo jak się węże tam załamią, to albo jest mniejsze ciśnienie, albo po prostu szybciej się zużywają. Teraz woda została puszczona i teraz odkręcamy zaworki. Jeszcze tutaj posprawdzam, czy nigdzie nie ma wycieków. No i teraz możemy odkręcić wodę. Jak widzicie, pierwsze to leci herbatka lub kawa. Ale to często jest tak, jak się zamyka wodę na głównym zaworze. I tutaj sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze podłączone, czy nigdzie nie cieknie ciepłą i zimną wodę. Też tak robimy, żeby to było pewne, że wszystko jest podłączone tak, jak powinno być. Także jeszcze wodę sprawdziłem, czy ciepła leci z ciepłej strony, zimna z zimnej. Także wszystko jest ok. Możemy zbierać narzędzia i tyle dzisiaj z dzisiejszej pracy. No i tak, moi drodzy, było trochę roboty, powiem wam. Nie ukrywam, że było trochę roboty. Znaczy niewygodnie strasznie, bo mało miejsca tam do manewrowania kluczem. No i tak dość solidnie były przykręcone te zaworki. Dobrze, że umocowane te końcówki, te wyjścia na zawory były dobrze osadzone, także można było się tam dobrze zaprzeć i siły użyć, żeby wykręcić te zawory. Fakt, że przy ścianie i mało miejsca, ale daliśmy radę. A wężyki to sami widzieliście, w jakim stanie były. Ten jeden tam był szczelony, drugi też już prosił się o wymianę, także tam dwa. I czasami w tych bateriach jest tak, że bez demontażu można wymienić wężyki. Tutaj nie dało rady, były zbyt mocno przykręcone, zresztą się kruszyły, jak je próbowałem przekręcać. Także musiałem całą baterię zdemontować. Musiałem, żeby te wężyki wymienić. Także co, wszystko zrobione, woda puszczona. I chyba tyle, na dzisiaj starczy. Wracam sobie już do domu. Wam dziękuję i co, widzimy się jak zawsze przy następnych pracach. Trzymajcie się. Hej.